Dziś subiektywny zero. Dawno nie było co. Chyba minęło 3 miesiące, jak patrzyłem. Ale to jest seria, gdzie ja po prostu nagrywam ją wtedy, jak chcę się wypowiedzieć tak szczerze, bez ogródek na temat jakiejś technologii, sprzętu, na przykład po użytkowaniu jakiś dłuższy czas jakiegoś sprzętu. Wtedy taką serię nagrywam, czy jakichś usług, czy wydarzeń technologicznych na świecie, ogólnie w naszym życiu. Cześć, dzisiaj w subiektywnym tytolu wypowiem się na temat Netflixa. Myślę, że mam do tego prawo. Po 4 latach użytkowania wyrobiłem sobie jakieś zdanie na temat tego Netflixa i różnych ruchów Netflixa w obrębie tego czasu. Dobrze. Pierwsza sprawa. Ja dołączyłem do Netflixa, wtedy sobie go wziąłem, jak był jeszcze modyfikowany węgiel. Taki serial. Doczekał się 2 sezonów. Świetny serial. Drugi za bardzo się troszeczkę nie podobał ten sezon. Ogólnie był słabo przyjęty. I co Netflix już wycofał się z 3. sezonu. Moim zdaniem nie powinien wziąć to pod uwagę, te sugestie ludzi, bo w sumie, że w pierwszej części bohaterem był aktor, jakby to powiedzieć, tak, żeby to był politycznie brzmiany, takiej rasy jak ja, o może tak to powiem, a potem Afroamerykanin w drugim sezonie, to nie ma nic wspólnego, to nie razi, nikogo nie raziło, bo sama konwencja tego serialu polegała na tym, że ludzie, każdy człowiek może się przenosić między ciałami. Jakby swój umysł, ta teleportacja wkrótce, że po prostu między planetami to nowe ciało wynajmujesz, masz kilka ciał, między którymi się przemieszczasz. Pokrótce. Tylko chodziło tu o to, że w pierwszy to był taki twardziel, a ten drugi bohater trochę taki miększy był, pokazał serce. Niektórym to się nie podobało. I ogólnie jakoś tak, więc ogólnie było widać, że była furtka na 3. sezon, było można to dalej pociągnąć. Netflix oczywiście, kalkulator, likwidował ten serial. Okej, wtedy dobra, bo miał tysiące innych seriali później. Super Gear, tam kilka było takich seriali, które były ciągnięte. Linking. Było ciągnięte, było to, były seriale, w porządku. Tylko ostatnimi czasy dużo seriali zostało odciętych, które fajnie się przyjęły. Zaczął po prostu ciąć koszt Netflix. Było widać to. Była jaka pandemia. Czekamy. I myślę, że się wznowią. Niektóre seriale nie zostały wznowione, przycięte. Niektóre praktycznie Black Mirror się, można powiedzieć, się zakończył. Wszyscy mówią, że to już zakończony było tak ten wątek. Chociaż tam można by było dalej coś jeszcze dopisać, spróbować dalej kontynuować. Jest kilka serialów, które obiecywały. Były nowszych, z nowszego tego sortu i się skończyły. Nie powiem wam teraz nazwy, chociaż jeden powrócił, bo to była ta sekta, dobrze mówię, sekta chyba teraz. Ten serial. I jest 2. sezon, czyli widać, że powrócił. Ale był jeszcze taki jeden serial, już teraz nie pamiętam, który był ciekawy, fajny, otwarty był wątek. Wszyscy myśleli, że będzie. Nie ma. Ogólnie Netflix widać, że teraz jakoś tak mniej tych filmów. Coś się pojawia co jakiś czas. Może teraz trochę więcej, może to ruszy. Była pandemia. Wszyscy myśleli, dobra, to 2002, 2003, coś powoli, teraz już powinny być jakieś nowe seriale, nie produkowali, bo to, ale już to
jak się zaczną pokazywać teraz, znaczy, że to chodziło po prostu o ten okres cały. Chociaż coś teraz nowego. Tam oczywiście w Netflixie jest świetna biblioteka filmów. Starszych, nowszych. Tam jest co oglądać. Dokumenty świetne. Ja nie neguję tego, bo sam z tego korzystam. Chociaż powiem szczerze, teraz mam Netflixa. Zaglądam tam raz na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy coś jest ciekawego. Ale głównie teraz z Disney Plus korzystam, bo sobie nadrabiam różne filmy. Morlana teraz oglądam, tak na marginesie, i tam kilka innych. Teraz nowe będą wchodzić też. I czy z tej nowej platformy, chyba najwięcej teraz oglądam na tej nowej platformie, Sky, coś tam, ta najnowsza, to jest tam, była ta promocja, że po 12 zł dożywotnie można wziąć, to sobie wziąłem. Do tego Amazonu ta platforma też korzystam, bo tam została mi, nieważne, też mam. Będę się na temat nich wypowiadał, tam to mam najkrócej, tu mam Netflixa. I powiem wam szczerze, że mimo to, że oglądam mniej tego Netflixa, chcę go mieć, bo wiem, że jak coś się pokaże, będą naprawdę dobre filmy. Ostatnio też oglądam jakiś nowy film, był spoko. Tylko czekam na powrót seriali, które niby to było czwarte, miały być, jeszcze mogło być Super Gear, na przykład coś tam mogłoby powrócić, niektóre seriale dalej zacząć by mogli robić. Jakby do roku powróciły, by się rozkręcili, by było dobrze. Ale się obawiam, że to też może być sprawa Excela tak zwanego. Już ktoś zaczął liczyć poważnie za ten. Wszystkie próby a propos Netflixa, żeby przenosić konta, że może jak już u kogoś korzystałeś na przykład wspólnie, możesz się oddzielić i sam opłacać, robić. Powiem tak, że ja do tego zawsze miałem takie podejście specyficzne. Bo wszyscy biadowali, krzyczeli, jak Netflix tak może. Ale pamiętajmy, Netflix jest firmą. I jeszcze kiedyś, na początku te 2019 to naprawdę taki największy to był boom, to, że wymaga, to Netflix naprawdę był firmą, która robiła filmy, produkowała, dawała szansę różnym reżyserom, w różnych krajach robi filmy. Może teraz troszeczkę mniej, ale robiła, dostarczała własne produkcje, naprawdę tu nie było z tym problemu. Szykują się kolejne, tak jakby, mam wrażenie, jakby z czasem troszeczkę to odżyje, będą częściej jakieś nowe filmy, bo ten okres cały był to wszystko. I dlatego też właśnie ten cały ból ludzi jest dla mnie niezrozumiały, może być skandaliczny. Ale jak chcę korzystać w obrębie domu, mam tę platformę, podobają mi się filmy, to dlaczego by normalnie nie zapłacić, jak normalnie ta firma też produkuje film? Tak. I możliwe, żeby było jeszcze więcej tych produkcji dostarczanych. Wiadomo, tam są seriale, które się już nie pokażą na Netflix na pewno. Punisher w wydaniu Netflixa się nie pojawi. Co tam było jeszcze? Deadpool. Te wszystkie, co były jakieś z Marvelem powiązane, co była franczyza wypożyczona od Disneya na te seriale, bo Disney tego nie robił. I okej, to było. Później zaczął mieć oto Disney troszeczkę ból powiem w ten sposób, bo te seriale jak Punisher, Deadpool, tam były jeszcze Blackpink chyba nie, ale o tym takim niezniszczalnym gościu, już nie pamiętam dokładnie teraz, o tej całej pani detektyw, ogólnie to mówię, strasznie dźwignęły Netflixa, stał się popularny, przyniosły mu duże pieniądze. Więc Disney już troszeczkę tam były jakieś spory. Bo zarabia więcej, to później. Teraz Disney ruszył ze swoją platformą.
zaczął też produkować. I może ten spór miał o tyle był dobry, że Disney też zaczął coś w tym kierunku robić, inne platformy. Bo to jest nie tylko wypożyczalnia, która zbiera filmy, tak jak, ale też robią swoje. Tak samo Amazon zaczął też swoje robić. Jak Netflix zaczął inne filmy myśleć, żeby tworzyć swoje produkcje. Inwestować w to wszystko. Netflix zawsze był ten produkował. Czasami miałem taką myśl, że może by zrezygnować. Ale nie. Jednak Netflix jest taką platformą, że jednak chce się mieć. Bo jakiś dokumencik się zobaczy, to coś tam. Bo przeważnie jak nie ma fabularnych filmów, to mają premierę jakieś seriale dokumentalne, tego typu sprawy. Czy jakieś naukowe, które bardzo lubię. Sork taki mały ziewak. Więc ja jestem na tak. I nie rozumiem tych filmów wszystkich takich szczególnie pewnego kanału w ogóle, jakoś tak. Bo takie krzyczenie troszeczkę to mi wygląda na krzyczenie na cyferki. Wiadomo, jest jak jest, kto chce korzysta, kto nie chce, nie korzysta. Tym bardziej, że naprawdę Netflix uważam, to tak fair stworzył, że tu nie ma problemu. Ceny są jakie są. Może w porównaniu do innych platform jest inaczej. Są tańsze. Okej. To sobie wykup, abonament. Na innych platformach nie pasuje cena. Netflix na tyle się czuje pewny swoich produkcji, to ma swoją ludzi, że na razie nie widzi potrzeb zmiany tego. Więc chcę wywalczyć bardziej to, żeby część ludzi to odeprze. Część ludzi po prostu przejdzie, dalej będzie to oglądało, nie ma problemu. Trudno. Więc mnie zastanawiam, jaka jest wasza opinia. Spodziewam się większości opinii, jaka będzie. Nasz Polaków, naszą taką przypadłość polską pewną, ale do narzekania. Niestety, sorry. Więc zostaw łapę, zasubskrybuj ten kanał i powiem szczerze, naprawdę ja jeszcze zostaję z tym abonamentem. Mamy w domu, kilka osób oglądamy na terenie domu jednej posesji, więc to jest przyzwolone, dozwolone, więc tu nie ma z tym problemu. Mam też na telefonie zainstalowane, ale to jest normalnie dozwolone. I to też jest taka piłka na dwie, bo ktoś mówi, bo tutaj zakazuje, chce, żeby każdy oddzielnie wykupywał, bo duża cena. A może jakby większość ludzi wykupywała, nie kombinowała, ta cena też by inaczej wyglądała z czasem. I nie wiadomo, czy by jeszcze lepsze od konkurencji Netflix nie mógł zaproponować. Ale to już takie moje gdybanie, takie już skminienie, więc tylko na poważnie nie bierzcie. Na razie, cześć, pa.